To jest Efun Pusa 3000, skuter elektryczny, którego używam do pracy na apkach oferujących dostawy jedzenia. Tym skuterem przejechałem już 30 000 kilometrów. Jak się sprawuje i jakie są moje przemyślenia po 2 latach użytkowania, zapraszam na recenzję. Skuter wykonany jest w stylu neo-retro, coś na wzór Vespy. Osobiście preferuję nowocześniejszy wygląd, ale producent, firma Efun, nie produkuje takich skuterów w podobnym rozmiarze oraz tej samej półce cenowej co Pusa. Jest jeden model o nazwie Lipo, nad którym również się zastanawiałem i go nawet testowałem przed zakupem, lecz skuter ten jest nieco mniejszy i lżejszy od Pusy, no i przede wszystkim kierownica modelu Lipo zawadza o moje kolana, także mój wybór padł na model Pusa. Skuter ma 190 cm długości, a jego waga bez baterii wynosi 90 kg. Od zewnątrz bardzo ładnie jest wykonany, plastiki oraz inne elementy są dobrze spasowane. Kolor niebieski najbardziej przypadł mi do gustu. Gdy się przyjrzymy, to zauważymy efekt mienienia się tego koloru. Efekt ten najlepiej widoczny jest w słoneczne dni. Jeśli chodzi o lakier, to jest go cienka warstwa i chyba jest niskiej jakości, ponieważ można go łatwo zetrzeć. Skuter przez to łapie zarysowania. Koła są 12-calowe. Fabrycznie założone były opony chińskiej firmy Kenda o parametrach z przodu 90/90 oraz z tyłu 120/70. Opony te na suchej nawierzchni w miarę dobrze się sprawowały, natomiast na mokrej traciły całkowicie przyczepność, także wymieniłem je od razu na Pirelli Angel Scooter w rozmiarze 120/70. Szersza opona z przodu ustabilizowała nieco skuter i zdecydowanie wygodnie się teraz jeździ, szczególnie po kolejnach oraz po nierównej kostce. Przyczepność opon deszczu oraz odprowadzanie wody jest teraz doskonałe. Skuter posiada 2 hamulce, oba są hydrauliczne. Hamulce działają bardzo efektywnie. Bezproblemowo można zatrzymać skuter w krótkim czasie. Ściskając klamkę hamulcową załącza się dodatkowo hamowanie silnikiem, co skraca drogę hamowania oraz wydłuża żywotność klocków hamulcowych. No i przede wszystkim hamowanie silnikiem jest hamowaniem regeneracyjnym, czyli część energii jest odzyskiwana i wraca ona z powrotem do baterii. Tym sposobem wydłuża się nieco zasięg skutera, nawet o 10–15%. Mocą napędową jest bezszczotkowy silnik firmy QS Motor o mocy nominalnej 3 kW oraz maksymalnej 3,6 kW. Silnik zamontowany jest bezpośrednio w tylnym kole i w połączeniu ze sterownikiem działa bardzo sprawnie i przede wszystkim jest praktycznie bezgłośny. Skuter jest zrywny, ma bardzo dobre przyspieszenie, również gdy jedzie się pod górkę. Nie ma obawy, że skuter będzie zawali drogą dla innych pojazdów w ruchu miejskim. Na światłach można śmiało stawać na początku i na zielonym świetle szybko odjechać dopiero co ruszającym pojazdom. Od 0 do 50 km skuter przyspiesza w kilka sekund. Wyświetlacz jest prosty, cyfrowy, lecz nie jest to typowy ekran LCD, lecz taki, który znajdziemy w zegarkach. Przewagą tego typu wyświetlacza jest jego idealna widoczność w pełnym słońcu. Niewielkim minusem jest stałe i zbyt mocne podświetlenie, które w nocy nieco przeszkadza. Manetka. Zakres czułości manetki jest dobrze zaprogramowany, działa bardzo płynnie. Na przykład jadąc po sporych nierównościach, przypadkowe ruchy na manetce nie wpływają zbytnio na zmianę prędkości, tak jak bywa w innych skuterach. Również początkowy obrót manetki jest pusty. Jest to dobre zabezpieczenie przed niechcianym bądź przypadkowym ruszeniem. Skuter również posiada bieg wsteczny, co jest nowością w ogóle. Na początku uważałem to za zbędny dodatek, lecz jak zacząłem używać, to szybko zmieniłem zdanie. Szczególnie przydaje się, kiedy muszę wycofać skuter na pochyłym terenie. Kanapa wykonana jest z ekoskóry, jest duża i wygodna. Nawet po całym dniu jeżdżenia nie czuję się dyskomfortu. Jedynie latem od słońca kanapa potrafi się szybko nagrzać i następstwem tego jest ryzyko poparzenia, także warto parkować skuter w cieniu. Pod siedziskiem znajduje się schowek, tam jest bateria, również jest miejsce na kask, ledwo co się mieści. Jeśli chcemy go zamknąć, to tak trzeba trochę się natrudzić, żeby coś tam zaskoczyło. Ale to jest wszystko na milimetry, także teraz się zamknęło. Bateria jest walizkowa, czyli wyjmowalna, o napięciu 72 V oraz pojemności 50 Ah. Łącznie bateria posiada 3,6 kW energii. Jest to bateria litowo-jonowa typu NCM. Waga baterii to aż 20 kg. Ładuje się od 0 do 100% w 6 godzin, ale nigdy tego nie zmierzyłem, bo nigdy nie rozładowałem baterii do zera. Zazwyczaj rozładowuję baterię do 40–50%. Na baterię udzielona jest gwarancja na okres aż 5 lat bądź 80 000 km. Żaden inny producent baterii nie oferuje tak długiej gwarancji, także o czymś to musi świadczyć. Producent informuje również, że bateria posiada od 2 do 3 tysięcy cykli ładowania. Ilość cykli zależna jest od stopnia rozładowania baterii. I ja to mogę potwierdzić, po 2 latach nie zauważyłem póki co żadnego spadku w zasięgu. Jeśli chodzi o zasięg, to zasięg w tym skuterze jest rewelacyjny. Jeżdżąc jako dostawca po zakorkowanym Wrocławiu, gdzie skuterem bardzo często się zatrzymuję i ruszam, na jednej baterii jestem w stanie zrobić minimum 100 km. Staram się nigdy nie rozładowywać baterii do 10%, tym bardziej do zera.
Jeśli nie mam czasu zajechać do domu w celu wymiany baterii na nową, to maksymalnie rozładowuję ją do 20%, ale są to sporadyczne przypadki. Warto odnotować fakt, że zimą zasięg jest mniejszy o około 10%, co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem. Co było robione w skuterze? Poza oponami wymieniłem przednie światło na LED. Oryginalnie zamontowana była zwykła żarówka o mocy 32 W, która świeciła tak sobie. Nowa żarówka pobiera jedynie 18 W, a świeci jak żarówka 50-60 W. Po 20 000 km wymieniłem ponownie opony, ponieważ na bieżniku pojawiły się liczne spękania. Opony miały już ze sobą 2 sezony zimowe oraz dużo przejechanych kilometrów. W międzyczasie wymieniłem również łożysko główki ramy, przedni zacisk hamulca, klocki hamulcowe, przedni przewód hamulcowy, olej hamulcowy. Dodatkowo w przednich amortyzatorach wymieniłem olej na bardziej miękki. Po tym zabiegu lagi działają zdecydowanie lepiej. Mniej wibracji przynosi się na kierownicę, a komfort jazdy zdecydowanie się poprawił. Chciałem wymienić także tylne amortyzatory na jakieś markowe. W skuterze są dwie sztuki o długości 320 mm każdy i nigdzie nie znalazłem zamienników o tej długości. Zamontowałem testowo markowe ISS o długości 330, no i tył skutera podniósł się na tyle, że zacząłem zsuwać się z kanapy, także wróciłem do starych. Co bym chciał zamontować jeszcze w skuterze? Chciałem zamontować gniazdo USB, podświetlenie LED pod skuterem dla większej widoczności w nocy, inne lusterka, to okrągłe mi średnio się podobają, przednią szybę, szczególnie na okres zimowy oraz mówki na manetki. Kupiłem je jakiś czas temu, ale jeszcze ich nie zamontowałem. Myślałem również o podgrzewanych manetkach i podgrzewanym siedzeniu, ale miałoby to pewnie wpływ na zasięg skutera. Dobra, z minusów. Twarde zawieszenie, przednie jak i tylne, kiepskie opony Kenda, brak gniazda USB, brak tempomatu, brak zabezpieczenia antykradzieżowego typu alarm lub GPS. Trzeba to ogarnąć samemu. Podsumowanie. Czy jestem zadowolony z tego skutera po 2 latach użytkowania i przejechaniu 30 000 km? Absolutnie tak. Czy kupiłbym ten sam skuter ponownie? Bez zawahania, bo w tej cenie nie znajdziesz lepszego skutera o tak dużym zasięgu i mocy. Mam nadzieję, że wyczerpałem cały temat odnośnie mojego skutera. Jeśli jednak o czymś zapomniałem, bądź wciąż macie jakieś wątpliwości, bądź pytania, to piszcie. Postaram się na nie odpowiedzieć. Na razie.